Dzień dobry. Rosja nie przestaje bombardować ukraińskich miast, ale w tych dniach trwa także dyplomatyczna ofensywa Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent Joe Biden przylatuje do Brukseli na szczyt NATO, potem będzie w Polsce. Ja mam dla Was film, który pokaże Wam te amerykańskie wysiłki o zaprowadzenie pokoju w Ukrainie. Pokażę Wam też nieco trochę kulis spotkań Joe Bidena, zarówno w Brukseli, jak i w Europie. Jestem teraz na lotnisku w Warszawie i zaraz wylatuję do Brukseli właśnie na szczyt NATO. Szczyty NATO organizowane są zazwyczaj raz na 2 lata. Ten ostatni zwykły szczyt jak do tej pory to było lato 2021 roku. Ale wyobraźcie sobie, że ten szczyt, na który teraz lecę, to jest drugi w ciągu zaledwie miesiąca wojny na Ukrainie szczyt NATO, który został zorganizowany w Brukseli. Pierwszy w formule online, ten w formule osobistej na miejscu. Co więcej, zazwyczaj informacje o szczytach są ogłaszane powiedzmy pół roku wcześniej. O tym szczycie dowiedzieliśmy się zaledwie kilka dni temu. Nowa kwatera główna NATO to jest miejsce oddane do użytku zaledwie 5 lat temu i to tutaj, w tym budynku, organizowane są spotkania ministrów, przywódców, czy też szczyty NATO, takie jak ten, który trwa w tej chwili za moimi plecami. Tutaj też mieszczą się przedstawicielstwa poszczególnych krajów członkowskich, no i rzecz jasna jest tutaj siedziba sekretarza generalnego NATO. Poprzednia siedziba jeszcze do niedawna mieściła się po drugiej stronie ulicy, w starych budynkach jeszcze z lat 50., 60., starych, pamiętających jeszcze czasy, kiedy NATO liczyło zaledwie kilku członków. Teraz w tej nowoczesnej siedzibie spotykają się politycy z całego świata, dzisiaj po to, żeby rozmawiać o Ukrainie. Zobaczcie zatem, jak NATO wygląda w środku, a przede wszystkim jak wygląda praca dziennikarzy podczas takiego szczytu. Leaders approved our 4 new battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. These are in addition to the 4 already in the Baltic countries and Poland. So we have 8 multinational NATO battle groups now. And today I'm announcing the United States is prepared to commit more than $1 billion in humanitarian assistance to help get relief to millions of Ukrainians affected by the war in Ukraine. Oczywiście szczyt NATO to nie tylko formalne rozmowy, ale także spotkania dwustronne, bilateralne, spotkania kuluarowe. Na te spotkania dziennikarze również nie mają wstępu, poza fotoreporterami, którzy w danym momencie mogą wejść na początek spotkania i zrobić kilka zdjęć. Szczyt NATO powoli dobiega końca, czas więc wracać do Warszawy, bo tam niebawem udaje się prezydent USA Joe Biden. Witajcie ponownie, tym razem z Warszawy. W chwili, kiedy tu nagrywam, jest sobota, 26 dzień marca. No i dziś w Warszawie jest prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. 2 dni po szczycie NATO, szczycie, który widzieliście przed chwilą. Ja już jestem w Warszawie i idę na Zamek Królewski na przemówienie Joe Bidena. Dodajmy, bo chcę Wam też opowiedzieć właśnie o tych kulisach, że prezydent Joe Biden w Warszawie dzisiaj ma 3 ważne punkty. Jeden to jest właśnie to przemówienie o godzinie 18, ale wszystko zaczęło się o 12 od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.
A potem mniej więcej teraz, koło godziny 15, Joe Biden jest na Stadionie Narodowym i tam spotyka się z uchodźcami ukraińskimi oraz przedstawicielami organizacji, które tym uchodźcom pomagają. Dlaczego ja idę tu już teraz na Zamek Królewski? Ponieważ ze względów bezpieczeństwa dziennikarze muszą być w każdym z tych punktów znacznie wcześniej, a to oznacza tyle, że jeśli ktoś chciałby być we wszystkich tych 3 punktach, to jest to niemożliwe, ponieważ dopiero teraz, w tym momencie dziennikarze, którzy byli w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu o 12, wychodzą z tego Pałacu Prezydenckiego i nie zdążą już dobiec na Zamek Królewski. W związku z tym każda redakcja, która ma więcej niż jednego dziennikarza, robi to tak, że w każdym z tych miejsc jest inny dziennikarz. Dlaczego tak? No między innymi dlatego, że jest godzina 15, a ja za moment muszę być już na Zamku Królewskim, bo takie są względy bezpieczeństwa. Jeśli się spóźnię, to nie zostanę tam wpuszczony. Zawsze przy takich dużych okazjach jest taka to sytuacja, że dziennikarze muszą być gdzieś znacznie wcześniej niż samo wydarzenie. Tak jest i teraz. Już za chwilę zobaczycie, jak wygląda Zamek Królewski w oczekiwaniu na przyjazd naszego gościa. No i tak to wygląda tutaj właśnie od środka na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Do przemówienia Joe Bidena tu została jeszcze godzina. W środku jest już większość uczestników tego spotkania. Są tu polscy politycy, amerykańscy politycy, także ukraińscy dyplomaci, ale również są uchodźcy ukraińscy, niektórzy nawet z dziećmi, niektórzy z flagami ukraińskimi oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, edukacji. Jest zimno, powiedziałbym nawet, że jest bardzo zimno, ale wszyscy czekają na to właśnie przemówienie Joe Bidena. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Joe Biden. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. For God's sake, this man cannot remain in power. Trzeba przyznać, że to były bardzo intensywne dni w dyplomacji. Efekty, jak widać, na razie żadne, ale z drugiej strony trzeba uczciwie przyznać, że nie wiadomo, co można by było jeszcze zrobić, co Zachód mógłby zrobić, żeby skłonić Władimira Putina do tego, żeby wojna w Ukrainie się zakończyła. Jeśli ten film się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału Podcastu Świat na YouTube, a już wkrótce więcej informacji na temat konfliktu na Ukrainie.